Cześć, Marcin Gruszczyński. Na dzisiejszym filmie chcemy Wam zaprezentować nowości Mikado na sezon 2021. Będą to nowości z sekcji wędziska w dziale karp, dlatego ze mną jest Wojtek Młynarczyk, który odpowiada w naszej firmie za projekty z tego właśnie działu. Cześć. Wojtku, od czego zaczniemy? Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od najwyższego modelu wędziska, jaki wprowadzamy na sezon 2021, czyli wędki Noctis X. Opowiedz coś więcej na jej temat. No zgadzam się, że warto tutaj zacząć od tak naprawdę perełki w naszym dziale karpiowym. Mianowicie wędka Noctis X. Będzie to najwyższa półka kijów karpiowych, które mamy w ofercie firmy Mikado. Wędzisko zbudowaliśmy z bardzo dobrego i lekkiego blanku 30T. Jest to wysokiej klasy włókno węglowe. Bardzo istotnym elementem wędki są jej komponenty. Tutaj mamy uchwyt kołowrotka ze stajni Seaguide, ale nie jest to najniższy model Seaguide, jest to XDPS, czyli naprawdę bardzo dobry uchwyt kołowrotka. I myślę, że przelotki tutaj, Marcinie, Ciebie najbardziej zainteresują. No, zwróciłem na nie uwagę wcześniej, mimo że nie jestem karpiarzem, niewiele wiem o tej metodzie połowu, ale przelotki wyglądają na bardzo lekkie i minimalistyczne. Tak, czy jest pierścień w tych przelotkach? Jest tutaj pierścień, bardzo cienki. Są to przelotki marki Seaguide, specjalnie zaprojektowane do wędzisk karpiowych. Jest to model TDG1. Pierwsza przelotka 50, ostatnia antyzaczepowa. Bardzo lekkie przelotki, które po pierwsze pozwalają nam osiągnąć dalszy dystans rzutu, ponieważ wędzisko jest szybsze, a po drugie zmniejszają masę całego blanku, całego wędziska naprawdę o wiele gramów. Jakie modele występują w tej rodzinie? Rozumiem, dowiedziałem się od Ciebie, że nie używa się tu ciężarów wyrzutowych, tylko krzywej ugięcia, to może opowiedz coś na to. Tak, używa się krzywej ugięcia. W rodzinie Noctis X będą 4 wędziska o długości 10 stóp i krzywej ugięcia 3 funty. O długości 12 stóp, czyli 360 cm, krzywa ugięcia 3 lub 3,5 funta. Odpowiednio 3 funty daje nam możliwość zarzucenia zestawów około 120-130 g maksymalnie. 3,5 to już jest maszyna naprawdę do dalekich wyrzutów i tam możemy zastosować obciążenie nawet rzędu 140 czy 150 g. Tutaj ten dolnik też widzę minimalistyczny, ogrubiony troszkę w dolnej części. Rozumiem, że to ułatwia chwyt tak, i rzut. Dokładnie tak. W wędkach karpiowych wyższej klasy stosuje się właśnie dolniki typu slim, czyli przede wszystkim bardzo cienkie, ale koniec warto zakończyć grubszym elementem po prostu dla lepszego chwytu. W trakcie rzutu, który wygląda na ogół w ten sposób, mamy tutaj po prostu za co złapać, wędzisko nie wyślizguje się i możemy osiągnąć zarówno dalszy dystans, jak i większą celność. No dobrze, to może kolejna nowość. Znacie doskonale nasze wędki MK, które na dobre zadomowiły się wśród karpiarzy. Natomiast chyba poprawiliśmy ten model i wypuszczamy nową generację wędzisk MK. Dokładnie tak. M-ki przeszły lifting zarówno wizerunkowy, jak i materiałów, z których zostały zbudowane. Użyliśmy w pierwotnych M-kach materiału 30T. W tych wersjach, czyli MK-NG, ten materiał został wzmocniony, dzięki czemu wędzisko jest zarówno mocniejsze podczas rzutów, jak i ma większy zapas mocy w trakcie holu. Czyli to grubsza mata to spowodowała, czy inna tak, mata? Mata została lekko pogrubiona, dosłownie o setne milimetra, ale przełożyło się to od razu na większą moc. Aby zredukować wagę tej grubszej maty, zlikwidowaliśmy ten antypoślizgowy uchwyt, który był tutaj na pierwszym elemencie. W związku z tym waga wędzisk się praktycznie nie zmieniła, w niektórych przypadkach nawet jest po prostu lżejsza. No dobra, nauczyłem się o tych krzywych ugięciach. Czy zostają takie same modele jak w poprzedniej MC? Zostają takie modele jak były poprzednio, ale dodajemy parę kijów. Mianowicie, tak jak tutaj widzicie, jest to ten najbardziej mocarny model, czyli spod, wędka do nęcenia rakietą. To dochodzi do oferty, ale też jest jeszcze jeden bardzo ciekawy model, który warto wspomnieć. To jest perełka i to jest perełka, która powstała na Wasze życzenie. Mnóstwo dostawaliśmy od Was zapytań o trzyczęściową wędkę, tak skonstruowaną jak nasze popularne M-ki. W tym samym designie, również minimalistycznym, no i taki model trzyczęściowego wędziska pojawia się w sezonie 2021. Dokładnie, dedykowany dla tych osób, które nie mają
na przykład tak duże miejsca w bagażniku, czy lubią po prostu jak najbardziej minimalistyczny sprzęt, do oferty wchodzi wędka MKNG w wersji 3-składowej. Jeszcze może dwa słowa o tym, jak elementy wędziska zostały zmienione w kwestii porównania starej MK z MKNG. Wymieniliśmy uchwyt kołowrotka. Uchwyt kołowrotka w starej wersji był SKSS. Tutaj poszliśmy o jeden krok do przodu, założyliśmy wygodniejszy uchwyt DPS, który lepiej sprawdza się po prostu przy większych kołowrotkach, łatwiej to utrzymać w dłoni i jest po prostu wygodniej. Oraz taka sama zmiana jak przy Noctisach, dołożyliśmy do końcówki tutaj dolnika element grubszy, który lepiej sprawdzi się podczas rzutu. Okej. Także no ta MK to na pewno będzie hit sezonu 2021. A teraz kolejny lifting kija tak naprawdę. Jest to wędka najbardziej popularna wśród wędkarzy, szczególnie karpiarzy początkujących, czyli Introcarp. Doskonale go znacie, ale wprowadzamy też nową generację tego kija. Są to trzyczęściowe wędziska, występują tylko w 3 składach. No i opowiedz, Wojtku, coś więcej, co się zmienia w tej wędce. Intro 2 to jest kolejna odsłona tej budżetowej, ale jakże popularnej serii wędzisk karpiowych. Zmieniliśmy tutaj blank. Blank został wzmocniony. Udało się uzyskać przy praktycznie przy niedokładaniu żadnych gramów, bez zmiany masy, udało się uzyskać kij, który jest przede wszystkim mocniejszy. Drugą zmianą jest dolnik. Chcieliśmy go jak najbardziej odchudzić, zrobić go jak najbardziej slim, dlatego jest wykończony tylko i wyłącznie matową farbą tutaj na końcówce, dzięki czemu też mamy pewny chwyt wędziska, a nie dociążyliśmy. Tak, nie dociążyliśmy i udało nam się uzyskać naprawdę świetny próg cenowy, jeżeli chodzi o te modele. Jakie modele będą występowały w Introcarpie? Intro 2 to będą 3 modele wędzisk o długości 3,30, 3,60, 3,90. Warto wspomnieć, że modele dłuższe, czyli 3,60, 3,90 będą wyposażone w przelotkę startową 50 mm. Czyli te wędki, które będą służyły do rzutu, duża startowa przelotka. Dokładnie tak. Mm. No i ostatnie wędzisko z sekcji karpiowej. Jest to... Jedno dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Są to wędki Mikado Fishing Team. W zeszłym sezonie, w sezonie 2020, prowadziliśmy nową rodzinę wędzisk. Staramy się zrobić tę serię wędzisk maksymalnie kompletną. No i pojawia się tam wędzisko teleskopowe, karpiowe wędzisko teleskopowe. Opowiedz, Wojtku, jakie modele występują. MFT Telecarp to są dwa modele o długości, oba są o długości 12 stóp, czyli 3,60, jednak różnią się mocą, czyli właśnie krzywą ugięcia. Lżejszy ja w tej chwili trzymam w ręce, jest to 3-funtowy blank. Kije wykonane są z włókna węglowego 24T, czyli tak naprawdę bardzo dobry budulec do wędzisk z półki średniej. Wykończyliśmy je klasowymi przylotkami tak naprawdę, bo zastosowaliśmy tutaj specjalnie przylotki, które są pod omotkami, żeby te wędki się nie niszczyły, żeby te przylotki były wytrzymałe. Pierwsza jest dwustopkowa, reszta idąc w górę jest jednostopkowa, żeby po pierwsze zmniejszyć masę całej tej pracującej części wędziska, żeby ono zachowywało się lepiej podczas rzutu i podczas holi, ale z drugiej strony też zastosowanie przylotek jednostopkowych znacznie zmniejsza wymiary transportowe wędziska teleskopowego, które tu jest właściwie... Krótszy skład możemy uzyskać. No i przelotka szczytowa również antyzaczepowa, widzę. Tak, jest tutaj specjalnie założona antyspontaniewa przelotka, no, żeby zredukować tą ilość niefortunnych zdarzeń nad wodą w czasie rzutu. Bardzo estetycznie wykonane omotki na przelotkach, dodatkowo odbojniki, które powodują, że nie uszkodzimy wędziska podczas złożenia. Dziękuję Ci, Wojtku, że przeprowadziłeś nas przez wędziska karpiowe, jakie zasilą katalog Mikado na sezon 2021. A Was zachęcam do obejrzenia innych filmów, na których zobaczycie akcesoria działka. Tak, dziękujemy, cześć. Cześć.